Serdecznie zapraszam do odcinka 2 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Czerwona Krowa. W poprzednim odcinku 1 Wtajemniczeni opowiedziałem o pitagorejskiej sekcie z Kroton. W tym odcinku podam kilka informacji związanych z Talmudem i Kabałą. Przyjrzyjmy się pewnej grupie etnicznej nazywanej w starożytności Izraelitami. Według Fabre de Livet, Mojżesz, który posiadł wszelkie mądrości Egipcjan, przekazał w tradycji ustnej tajemnice egipskie przywódcom Izraelitów. Wielu pisarzy rzymskich twierdzi, tradycja ta została później zapisana w Talmudzie i Kabale. Pierwsza forma Talmudu, zwana Miszną, pojawiła się około II lub III wieku naszej ery i nieco później dodano komentarz pod nazwą Gemara. Te dwa dzieła składają się na jerozolimski Talmud, zrewidowany w okresie od III do V wieku naszej ery. To późniejsze wydanie nazwano babilońskim Talmudem i jest tym, który jest obecnie w użytku. Talmud odnosi się głównie do spraw życia codziennego, praw kupna i sprzedaży, zawierania transakcji oraz obrzędów religijnych, które podano w najdrobniejszych szczegółach. W Talmudzie znajdują się również dziwne koncepcje rabiniczne, omawiane w wielu tomach. Często są to absurdalne rozważania, na przykład ile białych włosów może mieć czerwona krowa, aby nadal być czerwoną? Czy w szabat można zabić wszę czy pchłę? Zabicie wszy jest dozwolone, zaś pchły jest grzechem śmiertelnym. Czy ubój zwierzęcia powinien być dokonany w szyję czy w ogon? Czy rabin najpierw powinien założyć koszulę czy rajstopy? Według Francuza Paula Velliot Kabała istniała już w VI wieku przed Chrystusem i wznowiona została w X wieku naszej ery. Kabała jest starsza od Talmudu i studiowana jest w celach magicznych. Zawiera się w 2 księgach, Sefer Jadzira i Zohar, i wspomina o niej Koran, używając nazwy Księga Abrahama. Potężne opracowanie Sefer HaZohar, czyli Księga Światła, ma największe znaczenie dla studiowania filozofii kabalistycznej. Według samego Zoharu tajemnice mądrości zostały przekazane Adamowi przez Boga, gdy był on jeszcze w ogrodzie Eden, w formie księgi wydanej przez anioła Razaela. Od Adama księga przeszła na Seta, następnie na Enocha, Noego, Abrahama, a później jeszcze dalej do Mojżesza. Inni autorzy rzymscy twierdzą jednak, że Mojżesz otrzymał ją po raz pierwszy na górze Synaj i przekazał do 70 starszych, którzy następnie przekazali ją Dawidowi, Salomonowi, Ezdraszowi i Nehemiaszowi i ostatecznie rabinom wczesnej ery chrześcijańskiej. Talmud podaje, że przez 12 lat rabin Szymon z synem Eliezerem, ukryci w jaskini, siedzieli zasypani po szyję w piasku i medytowali nad świętym prawem. Rabinów tych często odwiedzał prorok Eliasz. Wielu rzymskich uczonych twierdzi, że Kabała jest sprzeczna z ortodoksyjnym judaizmem. Już w czasach Jezusa Chrystusa istniał zbiór doktryn i poglądów nazywanych Kabałą, które starannie ukrywano przed tłumem. Czy zatem, jak twierdzi Gorzemo de Mosso, Kabała jest starsza od rasy rzymskiej i jest dziedzictwem przekazywanym od pierwszych patriarchów świata, Adama, Noego, Enocha i Abrahama, którzy żyli przed powstaniem Rzymian jako odrębnej rasy? Uczony twierdzi też, że istniały 2 kabały. Starożytna święta tradycja przekazywana od pierwszych patriarchów rodzaju ludzkiego i zła kabała, w której rabini mieszali świętą tradycję z barbarzyńskimi przesądami powiązanymi z ich własnymi wyobrażeniami. Fałszywa kabała stworzona przez rabinów jest potępiana przez Stolicę Apostolską.
Współczesna rzymska kabała przedstawia podwójny aspekt: teoretyczny, dotyczący spekulacji teozoficznych, oraz drugi, dotyczący praktyk magicznych. Praktyki magiczne nie wymagają wyjaśnienia, natomiast istotne jest wyjaśnienie słowa teozofia. Teozofia, od greckiego theos Bóg i zofia mądrość, jest światopoglądem religijno-filozoficznym głoszącym możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadprzyrodzonym i poznania jego tajemnic przede wszystkim przez mistyczne objawienie. Światopogląd ten związany jest również z połączeniem różnych religii, synkretyzm, i głoszony był przez Towarzystwo Teozoficzne założone w 1875 roku przez Helenę Bławacką w Nowym Jorku. Po śmierci Bławackiej towarzystwem kierowała jej uczennica Alice Bailey z mężem Fosterem Bailey, którzy założyli Lucifer Publishing Company w 1920 roku, przemianowany po kilku latach na Lucy's Trust. Mottem teozofii jest: nie ma religii wyższej niż prawda. Według Bławackiej teozofia nie jest religią, lecz systemem myślowym możliwym do pogodzenia z niektórymi zorganizowanymi religiami takimi jak buddyzm czy hinduizm. Pod koniec XIX wieku silnie wpłynęła na wolnomularstwo, zwłaszcza lożę Le Droit Humain. Sprzeciwiający się teozofii Rudolf Steiner stworzył antropozofię. W uproszczonej wersji idee teozoficzne przeniknęły do masowej świadomości, dając początek ruchom New Age. No cóż, kabała opierająca się na magii i spekulacjom teozoficznym nie ma związku z żadną religią. Również dziwaczny światopogląd teozoficzny propagowany przez Helenę Bławacką nie ma nic wspólnego z Bogiem, a tym bardziej mądrością. Poza tym dominująca w kabale jest idea mesjańska, mająca służyć wyłącznie rzymskim interesom. Na tym zakończę odcinek drugi, w którym poruszyłem niektóre aspekty współczesnej kabały. Serdecznie zapraszam do odcinka trzeciego pod tytułem Konflikt interesów.